I pragnę skorzystać z okazji, by wyrazić, że będziemy stać po stronie Rosji, na jej antyimperialistycznym froncie. Kiedy w 2019 roku Kim Jong-un po raz pierwszy odwiedził Rosję, jego szczyt z Putinem był zjawiskiem marginalizowanym. Wśród zdecydowanie bardziej istotnych wówczas spotkań, jak na przykład z ówczesnym prezydentem USA Donaldem Trumpem. Ale ostatnia wizyta północno-koreańskiego przywódcy w Rosji postrzegana jest zupełnie inaczej, bowiem to spotkanie na Dalekim Wschodzie Rosji i ewentualne zacieśnianie współpracy obu państw, szczególnie w kwestii militarnej, może oznaczać niepokojący rozwój sytuacji na Ukrainie oraz być nieco przerażające z perspektywy wręcz absurdalnych ambicji wojskowych północno-koreańskiego reżimu. Tym bardziej, że zanim doszło do ataku Rosji na Ukrainę, Korea Północna była w zasadzie osamotniona na arenie politycznej, nie posiadając praktycznie żadnych prawdziwych sojuszników. Ale teraz ta sytuacja zaczęła ulegać radykalnej zmianie, bo tak Kim, jak i Putin potrzebują obecnie siebie nawzajem. Rosja prowadzi świętą wojnę, żeby ochronić swoją suwerenność. Korea Północna od lat szuka sojuszników w pełnym polityczno-wojskowym znaczeniu, a Putin w obliczu sankcji i wielu problemów, jakie przysporzył mu konflikt na Ukrainie, niczym tonący chwyta się wszystkiego, co może polepszyć sytuację Rosji i jego samego. Czy zatem obawy wielu analityków wojskowych są uzasadnione i jaki może mieć to wpływ na globalną geopolitykę i świat, w którym przyszło nam żyć? Zanim odpowiemy sobie na te i inne pytania, rozpoczynając dzisiejszy odcinek, chciałem Wam gorąco podziękować za wsparcie w sekcji komentarzy, suby, kciuki w górę i za wszystko to, dzięki czemu motywujecie mnie i ludzi ze mną pracujących do dalszej intensywnej pracy. Oczywiście w ramach wsparcia zapraszam Was również do naszego sklepu, gdzie zawsze możecie znaleźć coś ciekawego, włącznie z naszą autorską grą planszową Globalista. Stworzoną z myślą o Was, by urozmaicić Wasze rodzinne wieczory i weekendy, planszówka nie dość, że edukuje i jest super analogową odskocznią od wszechobecnej elektroniki, to jeszcze fantastycznie może bawić Was i Waszych najbliższych. Nie przedłużając, zobaczmy, jak na naszych oczach zmienia się geopolityczne oblicze współczesnego świata. Zapraszam! Analitycy niemal z całego świata twierdzą zgodnie, że spotkanie prezydenta Rosji Władimira Putina z przywódcą Korei Północnej Kim Jong-unem może zdecydowanie wpłynąć na zmianę sposobu, w jaki nieufna od dekad północ traktuje swoich partnerów tak w Moskwie, jak i w Pekinie. Tym bardziej, że w tym roku stosunki Pjongjangu z Moskwą znajdują się w szczególnym centrum uwagi. A Kim wybrał Rosję, a nie Chiny jako pierwszą swoją wizytę zagraniczną od czasów okresu restrykcji covidowych. W teorii stwarza to perspektywę, iż może chcieć zmotywować te pozornie przyjazne mu dwa mocarstwa, które tak jak on niekoniecznie przepadają za Stanami Zjednoczonymi, do wzajemnej kooperacji w osłabieniu pozycji USA na arenie międzynarodowej. A wiemy, że nic tak nie jednoczy jak wspólny wróg. Oczywiście taki obrót sytuacji z pewnością nie powinien napawać optymizmem USA czy generalnie Sojuszu Północnoatlantyckiego, którego władze zdecydowanie powinny trzymać rękę na pulsie. Tym bardziej mając na względzie ogólnie napiętą sytuację na naszym globie. Niewykluczone również, że Kim Jong-un jest nie do końca usatysfakcjonowany polityką państwa środka i widząc swą szansę na zacieśnienie stosunków z Federacją Rosyjską, dał do zrozumienia chińskim władzom, w kim naprawdę widzi dla siebie strategicznego partnera. Tym bardziej, że wiele wskazuje na to, iż w obecnych nieciekawych dla Rosji realiach polityczno-gospodarczych i swoistej militarnej kompromitacji na Ukrainie, to w przeciwieństwie do sojuszu Chiny-Korea Północna, sojusz Rosja-Korea Północna będzie sojuszem równych sobie. Omawiając ten temat, należy także podkreślić, że ta pewnego rodzaju chemia, jaka nagle zrodziła się pomiędzy Kimem a Putinem lub chińskim Xi Jinpingiem, wyglądała zupełnie inaczej na początku rządów przywódcy koreańskiego reżimu. Bowiem wcześniej jego stosunki z Moskwą i Pekinem były dość chłodne. Tym bardziej, że oba kraje przystąpiły do międzynarodowych sankcji wobec Korei Północnej w związku z prowadzonymi przez jej władze programami broni nuklearnej i rakietowej. Jednak widząc swe osamotnienie i pogarszające się coraz bardziej stosunki obu mocarstw ze Stanami Zjednoczonymi, Kim sukcesywnie od 2018 roku zaczął naprawiać swoje więzi z Rosją i Chinami.
Czerpiąc przy tym wymierne korzyści z rywalizacji, która oddzieliła putinowską Rosję i państwo środka od amerykańskiego hegemona oraz od innych krajów określanych mianem proamerykańskich. Nie wiemy, co Putin naobiecywał Kimowi, ale fakt, że najpierw wybrał jako cel podróży Rosję, a nie Chiny, również jest mocno zastanawiający, tym bardziej, że w czasie zimnej wojny dziadek Kima, czyli Kim Il-sen, w bardzo umiejętny sposób wykorzystywał do własnych celów napiętą wówczas sytuację pomiędzy Pekinem a Moskwą, gdy te rywalizowały między sobą o dominację w bloku socjalistycznym. Dlatego w aktualnym środowisku przypominającym zimną wojnę możemy przypuszczać, że Chińczycy mogą się nawet poczuć nieco urażeni, widząc, że Kim chce ubić interesy poza ich plecami z kremlowskimi władzami, a nie z nimi. Sprawa wydaje się być o tyle specyficzna, że kilku chińskich analityków poproszonych przez zachodnie media o komentarz zdecydowanie odmówiło zabrania głosu w sprawie minionego szczytu, twierdząc, że kwestie z nim związane są zbyt drażliwe. Nieliczne doniesienia chińskich mediów państwowych odnosiły się jedynie do oficjalnych wypowiedzi Rosji i Korei Północnej na temat spotkania. Natomiast amerykańscy urzędnicy spodziewają się, że obie strony chcą dzięki zacieśnieniu swoich relacji realizować współpracę zbrojeniową. Może o tym również świadczyć chociażby to, że dyktator Korei Północnej Kim Jong-un nieoczekiwanie przedłużył wizytę w Rosji. Przywódca pojawił się najpierw w zakładach w Komsomolsku nad Amurem, gdzie powstają myśliwce Su-35S i Su-57, a we Władywostoku miał oglądać okręty rosyjskiej floty pacyficznej, o czym informowały światowe media. Rosja prowadzi świętą wojnę, walcząc o swoją suwerenność. Bezpieczeństwo interesów i sprawiedliwość przeciwko hegemonii. A my zawsze wyrażaliśmy pełne i bezwarunkowe wsparcie działań podjętych przez rosyjskie władze. I pragnę skorzystać z okazji, by wyrazić, że będziemy stać po stronie Rosji na jej antyimperialistycznym froncie. Pomimo tej wizyty należy podkreślić, że pomiędzy Koreą Północną, Chinami i Rosją utrzymują się napięcia i brak zaufania, co może ograniczać współpracę w takich kwestiach jak wspólne ćwiczenia wojskowe czy transfer nowoczesnych rozwiązań technologii wojskowych. Istotnym aspektem jest jednak to, że jak się uważa, Korea Północna posiada duże zapasy pocisków artyleryjskich i rakiet kompatybilnych z bronią z czasów radzieckich, a także możliwości produkcyjne takiej amunicji, co w pewnym stopniu może być istotne dla rosyjskiej armii. Niestety ani ilość tych zapasów, ani ich ewentualna zdolność bojowa w kwestii sprawności nie są do końca jasne, podobnie jak skala bieżącej produkcji. Ale zapasy te mogłyby pomóc w uzupełnieniu poważnie wyczerpanych zapasów putinowskiej armii w działaniach na Ukrainie. Choć te ewentualne dostawy z Korei mogą z pewnością przedłużyć ciągnący się konflikt, to jednak według analityków wojskowych jest mało prawdopodobne, żeby znacząco wpłynęły na ostateczny jej wynik z korzyścią dla Rosji. Zarówno Ukraina, jak i Rosja zużyły ogromne ilości pocisków i zwróciły się do wszelkich możliwych sojuszników oraz partnerów na całym świecie o uzupełnienie zapasów amunicji. W jednym z ostatnich artykułów Reutersa podano, że według szacunków Rosja oddała w ubiegłym roku na Ukrainę od 10 do 11 milionów strzałów. Wspomniano także o tym, że Rosja owszem może być w stanie zwiększyć produkcję artyleryjską w ciągu najbliższych kilku lat do mniej więcej 2 milionów pocisków rocznie, co stanowi około dwukrotnie więcej niż poprzednie przewidywania Zachodu, ale wciąż znacznie będzie to odbiegać od potrzeb wojennych Moskwy na Ukrainie. To najlepiej może nam uzmysłowić, dlaczego nagle Putin i Kim zaczęli pałać do siebie taką sympatią. Oferta Korei Północnej będzie mniej zaawansowana technologicznie, ale dostęp do tych zapasów prawdopodobnie znacznie zwiększyłby możliwości Rosji w perspektywie krótkoterminowej, podczas gdy północno-koreańskie linie produkcyjne pomogłyby w dłuższej perspektywie, o czym informował Sztokholmski Międzynarodowy Instytut Badań nad Pokojem. Posiadanie minimalnych zapasów całej artylerii kalibru od 100 do 152 mm oznaczałoby, że Korea Północna dysponowałaby zapasami co najmniej milionów pocisków, a samo uzupełnienie amunicji wystrzelonej podczas ćwiczeń lub demonstracji wymagałoby znacznych mocy produkcyjnych.
Władze amerykańskie są zdania, że Rosja chce kupić od Korei Północnej dosłownie miliony pocisków artyleryjskich i rakiet, próbując uzupełnić braki w swoich mocach przerobowych. Tak, mamy informację, że Rosja zwróciła się do Korei Północnej z prośbą o amunicję. W tej chwili nie jestem w stanie podać więcej szczegółów. Fakt, że zwracają się do Korei Północnej jest znakiem, że mają pewne wyzwania na froncie związane z utrzymaniem. Dlaczego odtajniliście te informacje teraz? Czy dlatego, że otrzymaliście je teraz, czy dlatego, że proces odtajniania trochę trwał? Chciałbym powiedzieć, że w miarę rozwoju tej kampanii staraliśmy się zapewnić, że opinia publiczna i społeczność międzynarodowa rozumieją sytuację, w jakiej znajduje się Rosja, która ponownie kontynuuje swoją kampanię na Ukrainie. Informacje te są istotne w celu walki w tym sensie, że ponownie wskazują na sytuację, w jakiej znajduje się Rosja i pokazują fakt, że próbuje ona dotrzeć do podmiotów międzynarodowych, takich jak Iran i Korea Północna. Nie mają oni najlepszych wyników, jeśli chodzi o stabilność międzynarodową. Czy to pierwszy raz, kiedy Rosjanie zwrócili się do Korei Północnej w sprawie tego typu broni? Nie mam na to odpowiedzi. I poprzez ewentualne sojusze z koreańskim reżimem dalej podkopywać pozycję Stanów Zjednoczonych jako światowego lidera. Natomiast przedstawiciele rosyjskich władz, odpowiadając na takie zarzuty, uparcie twierdzą, że realizując stosunki z sąsiadami, w tym Koreą Północną, ważne są dla nich wzajemne interesy, a nie spostrzeżenia Waszyngtonu, jak wyraził się rzecznik Kremla Pieskow. Analitycy wojskowi uważają jednak, że skład delegacji Kima, w tym najważniejsi urzędnicy przemysłu obronnego i wojskowi, a wśród nich dyrektor Departamentu Przemysłu Zbrojeniowego, sugeruje, że wizyta Kima w dużym stopniu poświęcona była współpracy militarnej obu krajów. Oczywiście tego typu spotkania na szczycie są zdecydowanie potrzebne obu dyktatorom, chociażby po to, aby tych dwóch nieco niedowartościowanych typów mogło napawać się tym, jak bardzo dopieką Ameryce i jej sprzymierzeńcom. Choć przy tym wszystkim wydaje się być mało prawdopodobne, aby Putin zapewnił Kimowi technologię miniaturyzacji urządzeń nuklearnych lub napędzania okrętów podwodnych o napędzie atomowym, ponieważ nawet zdesperowana machina wojenna nie zamieniłaby swoich wojskowych klejnotów koronnych na starą i średnio wydajną w warunkach bojowych amunicję. Poza tym, bądźmy szczerzy, zaufanie między Rosją, Koreą Północną i Chinami jest tak niskie. Czy ufacie sobie nawzajem? No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Że prawdziwy sojusz militarny tej trójki wydaje się być tak mało trwały i prawdopodobny, niczym lot w kosmos zambijskich astronautów. Czy to jest miejsce, w którym odbywa się wasz program wystrzeliwania rakiet? I czy mógłbyś mi powiedzieć, gdzie znajduje się wasza rakieta? Tak, to jest nasza rakieta. Czas pokaże, co wykombinują Putin z Kimem i czy w ogóle w dłuższej perspektywie zgodzą się na cokolwiek merytorycznego, jak na przykład umowę mającą na celu nawiązanie bliższej współpracy na płaszczyźnie zbrojeniowej lub rosyjskiej pomocy gospodarczej dla Korei Północnej. Ich posunięcia mające na celu poprawę wzajemnych stosunków mogą mieć pośrednio konsekwencje dla wojny na Ukrainie oraz napięć pomiędzy reżimem Kima a Koreą Południową i Japonią oraz rywalizacji między Chinami a USA. Oficjalnie Pjongjang i Moskwa zaprzeczyły, że Korea Północna będzie dostarczać broń Rosji, ale obiecały zacieśnienie więzi wojskowych, w tym prawdopodobnie wspólne ćwiczenia i ewentualną rosyjską pomoc dla północy w kwestii dostaw żywności. Co naprawdę ustalili Putin z Kimem, wiedzą pewnie tylko oni i ich najbliższe otoczenie. Jedno natomiast jest pewne: Korea Północna potrzebuje kasy i żywności, a Putin i jego armia broni i amunicji, której Kim wprawdzie przestarzałej lub mówiąc wprost ale wciąż śmiercionośnej posiada w nadmiarze i obstawiam, że po cichu dostawy będą szły, chociażby w prozaicznie prosty sposób pod pozorem dostarczania z Rosji żywności do Korei, a kolokwialnie ujmując, na powrotce będzie zabierane to, co potrzebne Władimirowi Putinowi. Zresztą już wcześniej amerykańskie służby miały spore obiekcje do niektórych transportów kolejowych odbywających się pomiędzy Koreą a Rosją, więc teraz niestety pewnie się one zintensyfikują. Tyle na dziś, bardzo dziękuję za Waszą uwagę i do następnego razu. Cześć! Bednarski na kłopoty ma zawsze środek złoty. Czegoś się martwisz, co ty proste to jak drut.
Bednarski na kłopoty ma zawsze środek złoty. Weźmie się do roboty,